Witam drodzy widzowie, dzisiaj gra Train Sim World 4. No już widzimy, finiszujemy w scenariuszach. 13 mamy zaliczonych. I dzisiaj długa miskon Confer bodajże. Godzinna misja. Zielona, łatwa. Łatwa, miła i przyjemna. Zobaczmy, co dzisiaj mamy do wykonania. Tu widzimy ten skład klas 380. Reklamują DLC. Cóż to mamy? Noc i mgła. Więźnia do więzienia w Los Angeles. Oczywiście tylko jedna zostanie użyta. Bardzo ciemno w kabinie. Odblokuj drzwi. Które drzwi? Chyba te drzwi. Prawe. Jacyś panowie idą. Czym my dzisiaj jedziemy? A jakoś to światło się tak rozprasza bardzo, no ale nie szkodzi, jedziemy. Aha, mamy tutaj dłuższy postój. Misja trwa godzinę, ale jeszcze rozkład jazdy dochodzi. Ale właśnie wiadomo, jak to w tego typu misjach. No, siedzimy na tym w tej lokomotywie podwyższonej. Nastawnik jazdy już do przodu daliśmy. Zblokujemy drzwi. Przydałoby się więcej światła w kabinie. Już zadanie wykonane. No to co, możemy jechać. Zwolnij hamulce. No i złą widoczność dają te światła. I jeszcze w nocy, no dla widza, który będzie oglądał ten filmik, no za dużo atrakcji tu nie ma. Zaraz postaram się spróbujmy w ten sposób pokazywać.
Podniesiono nam prędkość, możemy troszkę rozchulać maszynę. No i pięknie kopci. A prowadzimy skład piętrowy. No i coś, czego jeszcze nie mamy w Simrailu, czyli spalinówkę. Już czekamy na ten parowóz w Simrailu, no ale chyba jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Czyli jedno cenię w autorach Simraila, że starają się być perfekcyjni, no ale nigdy nie będziemy perfekcyjni. No i pomimo długich takich interwałów czasowych pomiędzy wydawaniem kolejnych aktualizacji, nadal w Simrailu wypuszczają później błędy. Tak jakby nie testowali gry. Albo słabo ją testowali. No tutaj takich wpadek nie ma, widać, że tu w Train Sim World jest gra, za czym jest wypuszczona, to rzesza ludzi ją testuje. No to są oczywiście moje spostrzeżenia, nie musicie się z nimi zgadzać, no ale one są na podstawie już gram w te gry przez nie wiem, chyba 2 lata. Jest to opinia na podstawie obserwacji. O, mamy lokalizację przed nami, ale tylko przejazd. Efekt tu jest w tej chwili trochę zamglenia. No jak się patrzy przez szybę w kabinie, no to takie mleko przed nami. No ale chyba tak tu autorom chodziło o zrobienie takiej mgły. Rozpędziliśmy się. Tu jest ciekawy motyw, to nie wiem, czy to jest panel nawiewów, czy klimatyzacji z boku, a no, światło przez to świeci.
kabinie mleko. Z kabiny widzi mleko. No ale trzeba przyznać, że jest dużo ciszej. Już na niebiesko widzimy w prawym górnym rogu znacznik, w którym no jest pierwszy nasz punkt programu, który mamy do wykonania, czyli jedź przez lokalizację. O zatrzymywaniu nie ma mowy, więc zamiast zwalniać, przyspieszamy jeszcze. Słuszną. Jedź przez lokalizację Vincent. No to mamy drugi punkt trasy. Zluzować. Jak widzimy w prawym górnym rogu 55, zaraz będziemy mieli ograniczenie. Zwolniony hamulec. Jedź, jesteśmy przygotowani na prędkość 55. No, ma czym świecić, 4 reflektory. Troszkę muszę przyspieszyć. Czyli obracamy się w granicach Los Angeles. No, zaraz z powrotem nam podniosą prędkość do 79.
Musimy pod górę. Ale akurat nam podnieśli prędkość. Możemy się rozpędzać, będzie łatwiej. No i powoli możemy zabrać moc. ...49 dopuszczalna prędkość. Zaraz przed nami będzie. Dobrze, jesteśmy przy prędkości 47, więc mieścimy się w zakresie. Cóż to tam na tych polach jest? Roślinność. O, przy takiej słabej widoczności wyobraźnia może płatać figle. Rozpędzamy się z komina czarny dym i jedziemy. Przed nami drugi punkt trasy. 2 mile jeszcze ale ruch nad nami. Spędzić, żeby nie tracić tutaj jakiegoś opóźnienia, nie nabierać. Tak słabość przyspiesza nam lokomotywa. Takie oto dzisiaj mamy nocne warunki. Teren jest dość taki górzysty, stąd dość tak trzeba mocno z tą manetką czy nastawnikiem jazdy się obchodzić.
Fajna misja, szkoda, że nie w dzień. No już niecałą milę mamy do kolejnego punktu trasy. Też jest to tylko przejazd. Nie zatrzymujemy się. No i jak Wam się podoba przejazd nocny, piszcie w komentarzach, o ile jeszcze dotrwaliście do tego momentu. Ja osobiście lubię tą grę. Trochę za bardzo się rozpędzamy, ale już widzimy przed nami. Za 200 yardów kolejny punkt trasy. Zadanie wykonane. Kolejna lokalizacja przejazdowa. Tym razem jakaś stacja przed nami. Mamy kolejny punkt trasy. Cóż to się tak rozpędza skład? Będą punkty karne niestety. No ale z górki. Zwalniamy hamulec. No niestety z zewnątrz więcej widać. Trasa trwa godzinkę. Ja mam za oknem dodatkowe efekty burza. No i jakiś Vista Canyon przed nami. 17 mil.
rozpędzamy się ponownie. Rozpoczęło się takie spacerowe tempo, ale już musimy kontrolować rozpędzanie się składu. W tej chwili jedziemy z górki. No, spokojna nocna trasa, za wiele tu nie widać. Spodziewam się, że oglądalność tego filmiku będzie stosunkowo mała. Chyba że nam fabuła to wynagrodzi. I coś się wydarzy w grze. No, w tej chwili około 15 minut mamy odnośnie grania. Czyli jeszcze z 45 minut powinniśmy pojechać. Zaraz nam chyba trochę podniosą prędkość do 59. W tej chwili hamulec mam zwolniony. No, nadal z górki nadal się rozpędza. No i my tu gadu 15 minut. Ale już tak się nie rozpędza skład. Jeżeli macie ochotę, oczywiście jestem ciekawy, jak wam się podoba gra Train Sim World. Piszcie w komentarzach.
ograniczenie do 47, no, czyli nasza jazda w tej planszy sprowadza się do kontrolowania prędkości. Mamy spacerowe tempo 47 nam nakazano jechać. Ponownie nam się trochę rozpędza skład. Zaraz powinna 50 skoczyć. I mamy 14 mil do kolejnego punktu trasy. Spacerowe tempo 40, znaczy no nie takie spacerowe, to jest licznik podaje nam w milach, to będzie około 60 km na godzinę. Fajny dźwięk jest tej lokomotywy, typowa spalinówka. Trochę hamulec odpuścić. Może już teren jest równy. No muszę przyznać, że taka trasa troszkę usypia, tym bardziej, że jest po ciemku, nic nie widać. Z górki, tutaj z kabiny dopiero widać, jak bardzo
Z góry jedziemy. No i też możemy zobaczyć, na ile kabina jest wyciszona. No, stopniowo zbliżamy się do punktu docelowego. W sensie do punktu trasy. No ale prędkości coraz niższe. Widzimy tu kontrolki, za tam lampka jakaś. Kontrolka. Cóż tu napiszę? Map notowy. Mapa niedostępna. Jakiś alert, unit alarm. Jakieś podświetlenie kabiny by się przydało. I tu gadu, a prędkość nam zaczyna szaleć. No, ponownie przekroczyliśmy. No, górzyste tereny. I musimy kontrolować się bardzo co do prędkości. No, zaraz tam powinno do 35 podskoczyć. Tak jest, już nie mamy. A ja nadal szukam, co tu w tej kabinie można. O, tu mamy jakieś tam kontrolki. No chyba przez te oglądanie trochę się przywiesiło w kabinie. A my gdzieś tam w kanionie przebijamy się. W tej chwili możemy trochę hamulec odpuścić. Czy nadal z góry? To zaraz zobaczymy, czy nam prędkość będzie rosła. No nadal. No, 35 co chwilkę będzie, możemy się troszkę rozpędzić.
No i widzimy też 10 mil do kolejnego punktu trasy. Za szybko może to nie przybywa. No, gra Train Sim World uczy nas cierpliwości. Ostatnie 2 misje. Takie wleczenie się. Myślę, że jak już patrzymy, to tak przyjemniej z zewnątrz się ogląda trasę. Teraz 29 km, czyli coraz to wolniej suniemy przez kanion Vista. Czyżby pod górę ponownie? Nie, nadal prędkość przy zwolnionych hamulcach nam rośnie. No ciekawy jestem, czy Vista Canyon to będzie nasz ostatni punkt trasy, czy jeszcze coś będziemy przed sobą mieli. Wydaje mi się, że już z dobre 25 minut jedziemy, a misja miała mieć godzinkę. I przed nami 9 mil. No dla mnie jest już pora późna, kiedy ten materiał kręcę, też po całym tygodniu. Jestem troszkę zmęczony i czekam z niecierpliwością, aż no, jakieś atrakcje w misji się pojawią, które mnie rozbudzą. No, rozpędzamy się, musimy ponownie użyć hamulca. Podnieśliby nam tu prędkość, byśmy troszkę rozruszali grę z obiezami, a tutaj takie wleczenie się w warunkach nocnych. Przed sobą widzimy tylko szlak. No i jedziemy przez kanion. A czy
No, kolejny punkt trasy będzie Vista Canyon. Widzimy ponownie. Troszkę trzeba zmniejszyć zapędy naszej lokomotywy. No i prawie 8 mil. No, w zasadzie jedziemy. Nie powinniśmy mieć dużo gorszego czasu niż zamierzona godzina misji, ponieważ gdzieś tam jedziemy no, z maksymalną, a jak już to bardzo blisko maksymalnej prędkości. No i zachęcam nadal do pisania, jaką grę byście chcieli widzieć u mnie na kanale. No, możemy odpuścić trochę zwolnić hamulec. W tej chwili nam chyba do 35 podnieśli. No ale nadal się rozpędza skład. No, u mnie nadal burza za oknem i mam dodatkowe efekty. Jazda w nocy, mgła. No i efekty burzowe za oknem. Oczywiście oknem już w moim świecie. Nie w świecie wirtualnym. A jeszcze chwilę, podniosą nam do 35. Cóż tu na zewnątrz? Ptaki ćwierkają. No ale miejmy nadzieję, że nie odbiją naszego więźnia w amerykańskim stylu. O, kolejną milę mamy przed sobą już zaliczoną. No, prędkość rośnie, no może coś się będzie działo. Już dalej w oddali widzimy 44. Oczywiście mówię o tych wskazaniach odległości, które są w prawym górnym rogu, tuż pod punktacją. O, najpierw musimy tą milę pokonać, bo to tak wskaźnik pokazuje około 0,9 do przodu mili. Czyli około kilometra 600 bodajże. I ponownie musimy troszkę przyhamować.
No, trafiła nam się taka przeprawa górska. Droga na hamulcu. No, 6,5 mili do celu w tej chwili. Miejmy nadzieję, że autorzy scenariusza jeszcze nam bardziej podniosą prędkość. Nawet nie zadaje mocy. W takim terenie skład się sam rozpędza. Czerwony sygnalizator przed nami. Czyli to chyba jest wskazanie, jaki sygnalizator, jaki jest zapalony sygnalizator przed nami. Przepraszam za moją plątaninę językową, no ale pora już jest dość późna. No niestety za długo się nie pocieszyliśmy zawrotną prędkością 44 km/h. Przed nami już kolejne ograniczenie do 34 mil na godzinę. No to mieliśmy tu nie wiem ile mil do przejechania, ale tempo iście spacerowe. Zobaczmy, może jakieś atrakcje na zewnątrz. No jest już jakieś miasto. Przez chwilę było miasto. I 5 mil. Jedziemy i przypominam, misja polega na przewożeniu więźnia. I pytanie, czy napadną nasz pociąg i będą próbowali odbić więźnia. Zaraz poznamy tą odpowiedź, jesteśmy coraz bliżej. Misja miała być godzinna, my już gramy prawie chyba 40 minut. Więc wszystko przed nami, już powinniśmy zaraz uzyskać odpowiedź. Czy nastąpi odbicie więźnia? I kolejny tunel. Kolejny tunel i coraz bardziej z górki. No, jeszcze chyba będzie kolejny punkt trasy. No tak, no, dojazdowy, bo to za 4,5 km mamy jedynie przejechać przez tą lokalizację.
No, lokomotywa dość głośno wyje, ale to są hamulce. Musimy trochę je odpuścić. Od razu ciszej. Tak jest, 39 w tej chwili. Prędkość, jaką możemy się poruszać, dopuszczalna. A przed nami 3,8 mil do następnego punktu trasy. O, widzę w oddali 55 na godzinę, zawrotna prędkość. Nic nie widać ze środka za bardzo. No 3 mile, najdłuższe 3 mile to będą. O, w tej chwili skład się nie rozpędza jakoś specjalnie. Możemy dodać trochę prędkości. I oglądamy. No, ciężko powiedzieć. Mgłę i noc w Stanach Zjednoczonych. Przegazować teraz, 55 mamy dopuszczalne. To jest 50 w tej chwili.
i sygnalizatory po naszej myśli, czyli zielony przed nami semafor. No trochę misja nam się trafiła dzisiaj nudna. Bez żadnych fajerwerków. Nic nie widać za bardzo. No ale samo granie i sterowanie jest ok. No przynajmniej uatrakcyjnili nam, robiąc zjazdy po prostu spadki, przez co musimy dohamowywać nasz skład co jakiś czas. Zaraz nam do 75 podniosą. Będziemy mogli jeszcze bardziej zaszaleć. No już troszkę ponad 1 milę mamy do punktu trasy. A nasza misja już trwa około 46 minut co najmniej. Jak nam podnoszą 75, 79 później. Będziemy mogli szaleć. Samolot jakiś w tle słyszę. Helikopter. Widzimy 0,7 mil. Długo wyczekiwany moment. A my rozkręcajmy tam maszynę. Wreszcie można troszkę więcej jej dodać gazu z nastawnika. Jest nasz punkt. Zadanie wykonane po raz kolejny. Pisano nam. Kolejną mamy lokalizację. No ale tym razem mamy tutaj fajną prędkość. Powinniśmy szybko tam milę zrobić, czy tam 1,5. Przez stację Princessa, tor pierwszy. Ładna nazwa. I zaczyna się zaraz znowu hamowanie. Zresztą słyszymy. Coraz bliżej stacja Princessa.
A później, no, zobaczymy, co jeszcze nam autorzy gry przygotowali. Szacunkowo już jest to 50 minuta gdzieś. No, w oddali żółty sygnalizator. A tu właśnie widzimy przejazd przez Princessę Tor pierwszy. No i mamy zaliczony kolejny punkt trasy. Coś tu nie gra. Ludzie na torach. Ja nie widzę ludzi na torach. Ale skład nam staje. Czyli mamy kolejny punkt trasy 1,3 mili. I 70 zaraz dla nas będzie. I żółte światło. Tak jest, 70. Ale dla odmiany dostaliśmy żółty semafor. No to jeszcze nie może być punkt końcowy, bo mamy przejechać przez tą lokalizację. O, skład nam się rozpędza. $500 yardów, kolejny punkt trasy. Nie ma podanej przejazd kolejowy. Zadanie wykonane ponownie. Wielu ludzi na to. Santa Clarita. I zatrzymaj się. Bestia się rozszalała nam. No, czyli przed nami chyba już punkt docelowy. Czyli 1 milę, 1,2 mili, o tak chciałem powiedzieć. Żółte światło.
miliardów misji. Jak wam się podoba misja? Ogólnie dość przyjemną, tylko no niestety nie pooglądaliśmy sobie żadnych widoków. Jednak z zewnątrz jest dużo głośniej. Minimalna siła hamowania. Już widzimy punkt trasy. Jesteśmy na miejscu. Zadanie wykonane. Dobrze. Cóż my mamy zrobić? Odblokuj drzwi. Proszę bardzo. Ktoś wysiada? Metrolink. O, nie jechaliśmy sami. Tam ktoś siedział. Mieliśmy pomocnika albo pomocnicę. No i literką U zaraz zamkniemy drzwi i najprawdopodobniej będzie koniec misji. Zapraszam na moje kolejne materiały. Mam nadzieję, że będą w warunkach dziennych i będziemy podziwiać jak do tej pory piękne widoki i krajobrazy. A ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i wyrażanie opinii. Widzimy srebrna odznaka dzisiaj. Konfer. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.